W dzisiejszym odcinku wykonamy sweterki na paznokciach. Pokażemy Wam 3 różne sposoby na ich wykonanie. Nazywam się Magda, a to jest kanał dedykowany stylizacji paznokci. Dzisiaj powitamy Karolinę Opalińską-Rogulę. Cześć, nazywam się Karolina Opalińska i jestem instruktorem Indigo w Częstochowie, a dzisiaj pokażę Wam, jak wykonać sweterek na 3 sposoby. Produkty i narzędzia, jakich użyjemy w dzisiejszym odcinku to kolory hybrydowe Mr. Pancake, Gentlewoman, Wow i Tabu, Top Super Matte, Arte Brillante Black Poison i żel Easy Shape Rosy, pędzle Master Nail Art 007 i Master Nail Art 006. Ponadto przydadzą się również proszek akrylowy Fashion Clear, Sugar Effect, Cleaner Wipe Off, Snow Effect Black Snow, narzędzie dwustronne Mixing Tool i sonda. Sweterki to zdobienie, które wraca jesienią, zimą. Kobiety chcą nosić sweterki na paznokciach już od kilku dobrych sezonów. Dlatego trzeba wiedzieć, jak wykonać taki sweterek. I nie jest to trudne zadanie, tylko trzeba pamiętać o kilku elementach. Dzisiaj pokażemy 3 sweterki i uczulimy Was, co robić, żeby wyszły jak najpiękniej. Pierwszy tips pokrywamy kolorem Mr. Pancake. Malujemy 2 warstwami, każdą z nich utwardzając przez 30 sekund w lampie. Całość zabezpieczamy topem Super Matte i utwardzamy przez 60 sekund w lampie. Wacikiem nasączonym cleanerem Wipe Off przemywamy dokładnie całą powierzchnię tipsa, aby mieć pewność, że żadne drobinki i zanieczyszczenia nie przykleją się przy malowaniu wzoru. Na szkiełko nail art wykładamy kroplę lakieru hybrydowego Mr. Pancake. Moczymy w niej pędzel Master Nail Art 007 i rozmalowujemy kilka razy na palecie w celu pozbycia się ewentualnych bąbelków. Malujemy prostą linię po prawej stronie tipsa. Zaczynamy od góry i przeciągamy do samego końca. W ten sam sposób malujemy również linię po drugiej stronie. Po środku linii możemy namalować co tylko chcemy. Kropki, kreski, warkocze, wszystko to, co będzie nam przypominać ściek swetra. My namalujemy serca i kropki przy pomocy sondy. Jej większą kulką nabieramy kroplę koloru Mr. Pancake. Stawiamy kropkę od góry, poniżej z delikatnym odstępem stawiamy 2 kropki koło siebie. Powtarzamy schemat wzoru aż do końca tipsa. Cienkim pędzlem łączymy wszystkie kropki w kształt serca. Modelujemy je do momentu, aż będą miały ładny i symetryczny kształt. Puste przestrzenie po bokach wypełniamy skośnymi pasami. Malując paski po drugiej stronie odwracamy tips, aby było nam łatwiej równo je namalować. Tworząc zdobienie na dłoni klientki, możemy sobie pomagać delikatnie odwracając tą dłoń, czy też paznokcie, w naszą stronę. Nieutwardzony wzór posypujemy proszkiem akrylowym Fashion Clear. Sypiemy akryl delikatnie, tak jakbyśmy posypywali ciasto cukrem pudrem. Powtarzamy czynność do momentu, aż całe zdobienie nasiąknie produktem. Nadmiar akrylu delikatnie otrzepujemy do słoiczka i utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Po utwardzeniu miękkim pędzelkiem strzepujemy pozostałości proszku akrylowego. Pierwszy wzór mamy gotowy. Kolejny tips pokrywamy kolorem Gentlewoman. Malujemy jedną cienką warstwę. Delikatnie, nie dociskając pędzla do powierzchni tipsa, pozwoli nam to uniknąć niepożądanych prześwitów. Utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Na paletę nail art wykładamy kroplę koloru Gentlewoman. Przy pomocy narzędzia dwustronnego nabieramy odrobinę efektu Black Snow i oprószamy nim wyłożoną kroplę koloru. Tym samym narzędziem delikatnie mieszamy produkty ze sobą do momentu połączenia się ze sobą. Pędzlem Gel Brush numer 6, stroną z okrągłą końcówką, bardzo cienko, przeciągamy naszą mieszankę po całej powierzchni tipsa, lekko dociskając pędzel do powierzchni. Staramy się rozłożyć materiał równomiernie, utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Zabezpieczamy topem Super Matte i utwardzamy przez 60 sekund w lampie. Następnie wacikiem nasączonym cleanerem Wipe Off przecieramy całą powierzchnię tipsa. Na szkiełko wykładamy odrobinę żelu do zdobień Sugar Effect. Moczymy w nim pędzel Master Nail Art 007, następnie przeciągamy kilka razy po palecie, aby na pędzlu pozostała odpowiednia ilość produktu. Po lewej stronie tipsa od samej góry malujemy pionową, cienką linię. Delikatnie dociskamy pędzel do powierzchni, ciągnąc linię aż do samego końca. W ten sam sposób malujemy linię po drugiej stronie. Prowadzimy pędzel powoli, nie spieszymy się. Następnie przy pomocy pędzla Master Nail Art 006 i Sugar Effect malujemy cienkie pasy pod skosem, najpierw z jednej strony tipsa, później przechodzimy na drugą.
Kolejne długie linie domalowujemy bardzo blisko tych, które zrobiliśmy na samym początku. Staramy się nie łączyć ich ze sobą. Musi być delikatny odstęp. Po środku paznokcia, w jego wolnej przestrzeni, malujemy ścieg swetra. Prowadzimy lekko zakrzywione linie, jedna pod drugą, aż do końca tipsa. Całą powierzchnię zdobienia bardzo dokładnie posypujemy proszkiem akrylowym Fashion Clear. Powtarzamy czynność do momentu, aż zdobienie będzie matowe. Strzepujemy nadmiar do słoika i utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Resztki akrylu omiatamy miękkim pędzelkiem. Voila! Zdobienie gotowe. Tak prezentuje się drugi motyw sweterka na paznokciach. Trzeci tips również pokrywamy kolorem Gentlewoman. Nakładamy 2 warstwy, każdą z nich utwardzając przez 30 sekund w lampie. Całość zabezpieczamy topem Supermatte i utwardzamy przez 60 sekund w lampie. Nawet jeśli efekt końcowy chcemy, żeby był w błysku, to w trakcie malowania zdobienia matujemy naszą powierzchnię. Robimy to albo baferem, albo tak jak w tym przypadku topem matowym. Chodzi o to, aby było nam łatwiej wykonywać samo zdobienie. Na śliskiej, świecącej powierzchni pędzel by się nam ślizgał, a na matowej możemy precyzyjnie rysować cieniutkie i symetryczne linie dokładnie tak jak chcemy. Na szkiełko nail art wykładamy kroplę Arte Brillante Black Poison, moczymy w niej pędzel Master Nail Art 007 i zaczynamy malowanie linii od środka tipsa, tak jakby dzieląc go na pół. Nie spieszymy się. Linia ma być cienka i równa. Przymrażamy ją przez 10-15 sekund w lampie. Po drugiej stronie tipsa malujemy kolejną prostą linię i dzielimy pustą przestrzeń na pół. Drugą stronę malujemy dokładnie w ten sam sposób. Pędzlem Master Nail Art 006 malujemy cienkie, delikatnie falujące linie. Jedna pod drugą z kilkumilimetrowym odstępem aż do samego końca tipsa. Aby łatwiej nam było malować drugą stronę, odwracamy tips i powtarzamy ten sam wzór. Wypełniamy przestrzenie pomiędzy liniami na całej powierzchni tipsa, a następnie pogrubiamy miejsca, w których się łączą i utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Co jakiś czas możemy nasz wzór przymrozić w lampie na 10-15 sekund. To jest takie zabezpieczenie, żebyśmy przypadkiem nie dotknęli już całego wystylizowanego paznokcia i nie musieli wszystkiego ścierać na nowo, albo żebyśmy w pewnym momencie nie zrobili błędu, który będzie nas kosztować całą stylizację, a nie tylko ten nieprzymrożony fragment. Pobieramy kolor Mr. Pancake z palety i wypełniamy nim środek wzoru, co drugi splot, aby kolory się przeplatały i utwardzały przez 30 sekund w lampie. Na szkiełko nail art wykładamy transparentne kolory z kolekcji Glass w kolorach Wow i Tabu. Pędzlem Master Nail Art 002 zamoczonym w kolorze Wow przyciemniamy miejsca, gdzie są najcieńsze elementy zdobienia. Możemy delikatnie podążać za konturem. Cieniujemy tak, aby środek był odrobinę jaśniejszy, a ranty splotu ciemniejsze. Dzięki temu zdobienie nabierze efektu trójwymiarowości. W ten sam sposób malujemy każdą jodełkę osobno i utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Powtarzamy czynność przy pomocy koloru Tabu, każdą jodełkę po kolei i utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Całość zabezpieczamy topem Supermatte i utwardzamy w lampie przez 60 sekund. Gęstym żelem, np. Easy Shape Rosy, przy pomocy sondy nakładamy niewielką ilość żelu na jodełkę, a następnie cienkim pędzlem układamy materiał zgodnie z biegnącym ściegiem. W ten sposób nakładamy żel na każdą z jodeł, pamiętając o tym, by nakładać go na co drugim ściegu. Utwardzamy przez 30 sekund w lampie. W tego typu zdobieniach warto pracować galaretką. Mamy wtedy pewność, że nasze zdobienie, czyli to, co powstaje w wyniku gęstości żelu, co układamy na kształt sweterka, nie rozmyje się tam, gdzie nie chcemy. Mamy większą kontrolę, kiedy pracujemy galaretką. Ona jest po prostu dedykowana do tego typu zdobień. Wypełniamy żelem pozostałe puste przestrzenie i ponownie utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Warstwę lepką przemywamy wacikiem nasączonym cleanerem Wipe Off i gotowe. Tak prezentują się wszystkie dzisiejsze zdobienia z motywem sweterków na paznokciach. Które przypadło Wam najbardziej do gustu? I to już koniec naszego odcinka. Dajcie znać w komentarzach, czy Wasze klientki lubią sweterki na paznokciach, a jeśli tak, to jaką tonację kolorystyczną wybierają najczęściej. Pamiętajcie, że jesteśmy zawsze w czwartki o godzinie 17. Dzięki i do zobaczenia. Cześć!